Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moje nazwisko Fus. Jestem zastępcą, Rafał się trochę spóźni. Dzisiaj odcinek o wodzie. Najlepszej wodzie do parzenia herbaty. Zapraszam serdecznie. Już jestem, przepraszam bardzo za spóźnienie. Tak jak powiedział pan Fus, zajmiemy się wodą. Woda, żeby nadawała się do zaparzenia herbaty, no to oczywiście musimy ją zagotować. Zaczynamy od początku właśnie gotowanie, ponieważ to chwilę potrwa. Co jest istotne, musimy doprowadzić wodę do tak zwanego białego wrzenia. Jest to najlepsze wrzenie do parzenia herbaty. Nie należy tej wody przegotowywać, ani co gorsza zagotowywać ponownie. Chodzi tutaj o zawartość tlenu. Woda musi być dobrze natleniona, żeby wyciągnąć z herbaty właściwą esencję i właściwy smak. Także taka woda przegotowana i znów zagrzana jest odpowietrzona, no i tak nie za bardzo nadaje się do parzenia dobrej jakości herbaty. I to właśnie te powietrze, tlen z wody traci się właśnie przy wrzeniu ostatnim. Mamy 3 wrzenia. Pierwsze wrzenie to jest w momencie, kiedy małe banieczki pary wodnej zaczynają się odrywać od dna i ścianek naczynia. Wtedy już je zauważamy, jest to pierwsze wrzenie. Kolejne wrzenie trwa bardzo krótko i to jest właśnie wrzenie białe. Jest to chwila, w której ta woda zaczyna być prawie że biała, ponieważ tych drobnych banieczek jest tak dużo, że woda staje się mętna. No i wtedy powinniśmy przerwać gotowanie. Jest to woda już prawie wrząca, temperatura zdecydowanie za wysoka do zielonej herbaty na przykład. Musimy ją wtedy jeszcze przestudzić, żeby jej użyć. No i kolejne to już jest właśnie ostatnie wrzenie burzliwe, gdzie po prostu bulgocze, chlapie, wielkie bańki. Jest to woda, która właśnie w tym momencie traci całe powietrze, bardzo dużo tego powietrza traci, nie jest natleniona, no i już właściwie jest kiepskiej jakości do parzenia herbaty. Sama woda do parzenia herbaty powinna również mieć kilka cech. Chodzi tutaj o twardość, to jest najważniejsze. Twardość wody. Musi to być woda niskowęglanowa, że tak powiem, czyli miękka, po prostu miękka. To, co nam leci z rur, to jest woda dość kiepskiej jakości. Można to zauważyć po tym, jak szybko zakamieniają się nam naczynia, w których ją gotujemy. Także powinniśmy mieć filtry do wody. Najlepiej filtry albo filtrujące dzbanki, albo większe filtry stacjonarne. Ważne, żeby było to filtrowanie jonowe, najlepiej aktywowanym węglem, także taki filtr polecam. Wystarczy zwykły filtrujący dzbanek, to naprawdę świetnie się sprawdza i już są znacznie lepsze efekty. Co teraz jeszcze jest istotne, przynajmniej dla Chińczyków? Napięcie powierzchniowe wody. Warto to sobie sprawdzić w taki typowy dość sposób. Generalnie rytuał parzenia herbaty w Chinach, czyli całe kung fu cha, czy gong fu cha, jak kto nazywa, zaczyna się od prezentacji sprzętu, naczyń i prezentacji wody. Wodę prezentuje się w ten sposób, że właśnie nalewa się do jakiegoś naczynia i to nalewa się po brzegi. I następnie bierze się monetę. Monetę albo inny płaski przedmiot. Są takie specjalne krążki z jadeitu właśnie po to, żeby sprawdzać jakość wody. My tu używamy chińskiej monety, żeby było powiedzmy bardziej oryginalnie i tak jak Chińczycy sobie to wyobrazili. Należy ją położyć na powierzchni wody. Jeśli zatonie, znaczy, że woda ma zbyt słabe napięcie powierzchniowe, żeby zaparzyć herbatę. I moneta pływa po powierzchni. I to jest właściwa woda do zaparzenia herbaty. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was na temat wody. Zapraszamy na kolejne odcinki. Lajkujcie, komentujcie i piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Zapraszamy też na naszą stronę czajnikowy.pl. No i piszcie, czy chcielibyście, żeby pan Fus pojawiał się częściej w naszych odcinkach. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.